3, 2, 1. Czekaj, może... A mamy się trzymać, czy tak ręce na... Nie, normalnie, no. Dobra. Okej. Okej, jadę z tym. Lisy w Edenie. Odcinek 1. Dom na kółkach. Cześć, dzień dobry, zapraszamy. Zacznijmy od przedpokoju. Puszczę trochę światła, co by jasność nastała. Jak w każdym polskim domu mamy wycieraczkę i miejsce na buty. Szafki jeszcze się nie dorobiliśmy, ale na ten moment nie jest nam potrzebna. Bardzo lubię ten koszyk na owoce bardziej lub mniej egzotyczne. Wieszaki na kurtki sprawdzają się w zimowe i deszczowe dni, ale moim ulubionym elementem jest ta oto tablica, za którą kryje się szoferka, ponieważ jest ona również drzwiami. O, przepraszam. Akurat to przedzielenie było dla nas bardzo istotne, ponieważ chcieliśmy odgrodzić strefę mieszkaniową od strefy samochodowej. W domu chcieliśmy czuć się jak w domu, a nie jak w samochodzie. Elementem, który może zastanawiać, są te oto wnęki w ścianach. Pierwotnie miały być to krzesełka do stolika, który znajduje się tutaj i jest złożony. Natomiast nie mieliśmy na to czasu przed wyjazdem. Myślę, że zrobimy to jeszcze na wyjeździe. Krzesełka będą rozkładane, stół jest również rozkładany. Jest to miejsce typowo śniadaniowe, ale też miejsce pracy w momencie, gdy jedna osoba chce spać, czyli na przykład ja, druga osoba chce pracować, czyli na przykład Kuba. Mamy też tutaj kontakty 220, zapalniczkowe wejście i USB, czyli jak najbardziej praca jest możliwa. Ale nie byłoby przedpokoju bez lustra. Lustro jest z pleksji, ultra lekkie. Nieco zniekształca, ale nam to nie przeszkadza. Zapraszam do kuchni. Kuchnia była dla nas istotna ze względu na to, że bardzo lubimy gotować. Spędzamy tutaj chyba najwięcej czasu, jeśli chodzi o przebywanie w wanie. Blat jest typowo domowy, zlew jest domowy, 40 cm. Blat po rozłożeniu staje się jeszcze kuchenką i częścią do pracy. I dzięki temu cała kuchnia ma 1,70 m. Nad kuchenką znajduje się okno dachowe, które pełni rolę wyciągu kuchennego. Pomaga nam to w gotowaniu. Pod kuchenką znajduje się butla gazowa w szafce tylnej, z przodu garnki i inne przybory kuchenne, lodówka, nad nią jest szafka wisząca ze światełkiem, przybory kuchenne, termos bardzo się przydaje. Co jest istotne, magnesy, dzięki którym szafka nam się nie otwiera podczas jazdy i nie wypadają z niej sprzęty. Ostatnią szafką jest szafka pod zlewem, śmietnik. Głowiliśmy się nad tym, jak umieścić butelki, żeby się nam nie przewracały w trakcie jazdy, więc zrobiliśmy takie korytka, które są przykręcone do dołu szafki. Dzięki temu nic się nie przewraca. A pod zlewem mamy miernik wody czystej i wyłącznik pompy wody. A jego woda to łazienka. Jeśli chodzi o łazienkę, to jest dość mała, ma 1,70 m, dlatego pokażę Wam ją tak, jak ją widzę. Nasza łazienka to połączenie prysznica z toaletą. Toaleta turystyczna, brodzik, prysznic, niestety tylko z zimną wodą, bo się nie dorobiliśmy boilera jeszcze. Hartujemy się i rano bardzo przyjemnie nas to orzeźwia. W łazience mamy także okno za zasłonką. Okno w łazience nie jest rzeczą częstą, nawet w domu. No i bardzo ważna rzecz, wywiecznik, który powoduje, że jak się tutaj zbierze trochę pary wodnej i trochę wilgoci, to wszystko odparuje. Do tego sprytny koszyk na żele i płyny do mycia, żeby nam się nie wywalały w czasie jazdy. Oczywiście haczyki na ręczniki i dodatkowa półka nad szoferką na inne przybory. Nie widać burdelu? No mam nadzieję, że nie widać. A skoro o porządkach mowa, to mam komunikat do wszystkich kobiet bojących się live'u. Nasza szafa jest bardzo pojemna. Ma 1,80 m na 90 cm. Mieści mnie, nas całkowicie. Są kurteczki, to co jest najlepsze, czyli sukienki, t-shirty męskie, bieliznę i kosmetyki. Jest mój ulubiony pingwinek. W wanie wykorzystujemy każdą możliwą dostępną przestrzeń, dlatego na drzwiczkach szafy zawieszamy takie saszety. Kosmetyki, szczoteczki do zębów czy moje okulary znajdą tutaj swoje miejsce. A
na dole mamy 6 pojemnych półek, które mieszczą grubsze ubrania i mniej używane, a te jeszcze mniej używane mamy w bagażniku, który jest pod łóżkiem. Obok szafki z ubraniami mamy szafkę z elektryką, chyba najważniejszą w tym wnętrzu, bo to jest takie małe centrum dowodzenia. Kombo elektryczne, do którego jest podłączona bateria solarna, a tak naprawdę panel fotowoltaiczny, który mamy na dachu. Panel ma około 300 W. Ten panel ładuje nam akumulator dzięki słońcu. W kombo znajduje się także przetwornica, która z 12 V może nam zrobić 220 V. Mamy bezpieczniki, główny włącznik prądu oraz woltomierz, który pokazuje nam aktualny stan naładowania akumulatora. Bardzo ważna rzecz. Mamy jeszcze wzmacniacz, do którego są podłączone głośniki w salonie, do którego właśnie przechodzimy. Przepraszam cię bardzo, bo ja tutaj Państwu pokazuję dom. Zaprosiłeś jakiś gość? Tak, parę tysięcy subskrybentów na YouTubie. No więc salon. Salon z głośnikami, o których przed chwilą mówiłem, białym ekranem, żeby wyświetlać na nim rzeczy z rzutnika, czy filmy, czy gry, ponieważ mamy także PlayStation. Oczywiście stół, półka nocna, przy półce mamy niezbędne gniazdka, dwustronna kanapa, która bardzo szybko zamienia się w łóżko. O tak, mówiłem, że rozkłada się bardzo szybko, dlatego teraz pokażemy Wam to samo w trochę wolniejszym tempie. O tak. No, mamy nadzieję, że teraz wszystko jest jasne. A że robi się ciemno, to do widzenia. Do widzenia. Tak czy nie tak? Jasne. Dla Ja mnie myślę, żebyś mi weszła w słowo. Okej. Jest jasne, tak i ty mi weź słowo. Dobra. No, mamy teraz nadzieję, że wszystko już jasne. Dla mnie zdecydowanie tak, a że robi się ciemno, to do widzenia. Za szybko. No, to brzmi jakiś ludzi wyje... No to dobrze, to właśnie się No zasłania. tak, ale nie, to chodzi mi o to, nie, że aż robi się ciemno, to ile byście jechali do domu, gdybyście wyszli teraz? Już najstarsza trzecia. Ale robi się ciemno, to do widzenia. Może być tak? Z przerwą czy w ogóle? A że robi się ciemno, to no jakoś tak z przerwą musi być, tak. A że robi się ciemno, to do widzenia. Zastanawiam się, że jak to zrobi, żeby nie było wiesz. To widzenia. No dobrze, no, niech się w ogóle nie przejmowałam się tym. Dobra, okej. No. No dobra, to dobra. 3, 2, 1.